Dzień dobry. Stoimy przy wyjściu z metra Ratusz od strony ulicy Długiej. Mam na imię Nican i pracuję w Muzeum Historii Żydów Polskich. I jeszcze Ci o nim opowiem. Zabiorę Cię dziś na spacer po Muranowie. To warszawskie osiedle opisała w książce Stacja Muranów Beata Homontowska. Pierwsze moje mieszkanie w Warszawie wynajmowane było na ulicy Elektoralnej. To nie było jeszcze Muranów, bardzo blisko, ale też getto, a pierwsza praca była w Intrako. Więc chodziłam sobie tak obrębem Muranowa. Długo się bałam zresztą wejść do środka. Bałam się, czy nie zobaczę jakiejś takiej blizny po getcie, czegoś, co mnie przerazi. Ale któregoś dnia weszłam do środka Muranowa i tam zobaczyłam całkiem przyjaźnie wyglądające domy stojące na wzgórkach i zaczęłam po prostu szukać jakichś informacji na ich temat. No i praktycznie nic nie mogłam znaleźć, więc po prostu stwierdziłam, że trzeba takiej informacji dostarczyć. Jak się czują ludzie, którzy w latach 50. wprowadzili się do tych domów? Czy mają jakieś złe sny na przykład? Czy w ogóle myślą o tym, co tutaj wcześniej było? Zaprojektowany jako jedyny na świecie osiedle pomnik z gruzu, bardzo idealistycznie i szlachetnie, ale też bez zastanowienia się, czy mieszkańcom to przypadnie do gustu, jak oni się tam będą w tym czuli, bo to trochę jak z horroru brzmi. Muranów jest też ciekawy, bo jest to chyba jedyna w Europie, myślę, że i na świecie, tak zwana dawna dzielnica żydowska, też używając tego określenia w cudzysłowie, bo nigdy to nie było wydzieloną dzielnicą poza czasem getta, gdzie nie zachowała się praktycznie żadna substancja materialna. Tam jest kilka ostańców, ale policzyć można je na palcach jednej ręki na Muranowie. Na terenie samego getta jest ich tam z 20. Zazwyczaj coś zostaje. Tutaj nie było nic i powstało zupełnie nowe miasto, właśnie z gruzów, według koncepcji profesora Lacherta. To jest miasto w mieście, jakby taki palimpsest, który sobie można odczytać chodząc po nim. Idź prosto brukowaną ulicą aż do skrzyżowania. Spacer, który rozpoczynasz, możesz przejść bez żadnej mapki. Musisz jednak dokładnie słuchać poleceń. Kroki, które słyszysz w tle, wyznaczają tempo spaceru. Jeśli nie możesz lub nie chcesz iść w ich tempie, jeśli chcesz się gdzieś zatrzymać, wejść do sklepu lub chwilę odpocząć, nie zatrzymuj ścieżki całkiem, tylko włącz pauzę. Uruchom nagranie ponownie, dopiero kiedy staniesz w odpowiednim miejscu na trasie. Ten bruk pamięta jeszcze sam początek XX wieku, gdy wałęsający się po Muranowie Alfred Dublin tak opisywał atmosferę tej części Warszawy, dziwiąc się jej charakterowi, zaskakującemu w porównaniu z dzielnicami innych europejskich miast. W tłumie idą żydowskie kobiety. Noszą czarne peruki, na wierzchu czarny welonik, z przodu coś w rodzaju kwiatu. Na ramionach czarny szal. Zatrzymaj się na rogu i spójrz na ulicę. Dziwny ten duży, modnie ubrany mężczyzna z elegancką siostrą. Kroczy dumnie w jarmułce na głowie. Na bruku rodziny pogrążone w rozmowie. Dwaj młodsi mężczyźni w czystych chałatach z żonami w modnych strojach, uszminkowanymi z polską pikanterią. Jest z nimi chłopiec w marynarskim ubranku z napisem torpedo na czapce. Polski policjant reguluje ruch na jezdni. To sąsiedztwo dwóch narodów. Młode dziewczyny przechadzają się pod rękę. Wcale nie wyglądają na Żydówki. Śmieją się, rozmawiają w jidysz. Noszą się z Polska aż po cienkie pończochy. Spacerują wyprostowane. Mężczyźni mają skulone ramiona, zgarbione plecy. Powłóczą nogami. Skręć w lewo i idź przed siebie aż do rogu budynku. Ta ulica, która nazywa się dziś Bohaterów Getta, to dziwna ulica. Odbiega niespostrzeżenie od głównego traktu biegnącego z krajem Ogrodu Krasińskich, który zaczyna się przed nami po prawej stronie. Zwodzi przechodnia na tyły Arsenału, czyli tego budynku po lewej stronie, na fragment przedwojennych torów tramwajowych zatopiony w kocich łbach, które pomimo upływu lat wciąż są widoczne. Zwykle puste i cicha nie pasuje do otoczenia, zmuszając do gier z wyobraźnią. Ulica Bohaterów Getta to tak naprawdę fragment dawnych przedwojennych nalewek. Przed 1945 rokiem nie urywały się jak dziś i biegły dalej na północ, przecinając dzisiejszy park przylegający do Ogrodu Krasińskich. Stań plecami do Arsenału. 70 lat temu na wprost, po drugiej stronie jezdni za torami tramwajowymi były kolejne. Na rogu Nalewek i ulicy Długiej stał 4-piętrowy gmach tzw. pasażu Simonsa, który powstał w pierwszych latach XX wieku. Potem wpadała tu nieistniejąca już dzisiaj ślepa uliczka Wyjazd. Dalej widać było fragment drugiego 6-piętrowego budynku pasażu Simonsa. W następnej kamienicy pod numerem 4
Zwykłe mieszkania sąsiadowały z siedzibami Urzędu Wojewódzkiego i Polskiego Związku Motocyklowego. Ta kamienica była już niższa. Miała tylko 3 kondygnacje. Graniczyła z bramą do Ogrodu Krasińskich. Możesz iść dalej. Arsenał też wyglądał inaczej. Jego elewacja od strony nalewek świeciła ślepą ścianą, bo wewnątrz działało więzienie. Z tego samego powodu wzdłuż muru zabrakło chodnika, choć ulica należała do wyjątkowo ruchliwych. Niedaleko stąd był dom pod adresem Nalewki 15, gdzie funkcjonowały 24 sklepy i zakłady usługowe różnych branż, w tym aż 5 pracowni czapek i kapeluszy. Skręć w lewo i obejdź budynek Arsenału dookoła. Ale Nalewki to nie tylko kamienice i sklepy, ale też dźwięki. Przedwojenny dziennikarz Bernard Singer pisał: Był krzyk, który wydawał się naturalną melodią ulicy. Słyszałem go codziennie na Muranowie. Na rynku muranowskim przy każdym straganie, a było ich koło 50, stała cała rodzina właściciela. Mąż, żona i co najmniej 2 dzieci. Obok straganu ulokowały się przepustki z koszami. Rynek krzyczał od rana do wieczora. Miał być to sposób na zwabienie klientów. Najweselej wydawało mi się wieczorem, w piątek, kiedy opuszczano ceny i krzyczano najgłośniej. Wtedy można było tanio kupić karasia, a nawet owoce. Skręć w lewo i podejdź do schodów metra. Spójrz na błękitny wieżowiec. To ten biurowiec najbliżej nas. Przed II wojną światową w tym miejscu stała wielka synagoga przy ulicy Tłumackiej. Została uroczyście otwarta 26 września 1878 roku w święto Rosh Haszana, czyli w żydowski Nowy Rok. To była naprawdę wielka synagoga. Mieściła ponad 2200 osób i było sporo wyższa od tego budynku po lewej stronie, przedwojennej siedziby Głównej Biblioteki Judaistycznej i Instytutu Nauk Judaistycznych, a dziś mieszczącego Żydowski Instytut Historyczny. Do wejścia, które zdobiły 4 gigantyczne filary podpierające portyk, prowadziły schody. Po obu stronach stały równie wielkie 2 menory, które zamiast świeczek miały lampy. Przez kilkadziesiąt lat synagoga była symbolem judaizmu reformowanego Warszawy. Modlili się w niej głównie zasymilowani zamożni Żydzi. Odbywały się w niej modlitwy z okazji świąt religijnych i państwowych, m.in. odzyskania niepodległości przez Polskę i uchwalenia Konstytucji 3 maja. Synagoga nad Tłumackiem była częścią tego żydowskiego świata. Gdy wybuchła II wojna światowa, rozpoczął się jego powolny koniec. Jednym z przełomowych momentów tego okresu było żydowskie święto Jom Kipur, czyli Dzień Sądny, który w 1940 roku przypadał 12 października. Tego dnia powstało warszawskie getto. Zatrzymaj się. Adam Czerniaków, ważna postać w przedwojennej warszawskiej społeczności żydowskiej, a w czasie wojny prezes Judenratu, zanotował wtedy: w imię ludzkości, na zarządzenie gubernatora, generał-gubernatora, z polecenia wyższego tworzy się getto. Doręczono mi plan niemieckiej dzielnicy i oddzielnie plan getta. Do 31 października ma być wysiedlenie dobrowolne, potem przymusowe. Mebli zabierać nie wolno. 2,5 roku później nastąpił symboliczny koniec istnienia żydowskiej Warszawy. Miało to miejsce 16 maja 1943 roku, kiedy to o godzinie 20:15 wielka synagoga wyleciała w powietrze. Po 10 dniach przygotowań SS-Gruppenführer Jürgen Strupp, kat warszawskiego getta, osobiście nacisnął guzik w aparacie elektrycznym, który wywołał jednoczesną detonację wszystkich ładunków ukrytych w murach budynku. A potem opisał to wszystko Heinrichowi Himmlerowi w raporcie, którego strona tytułowa, oprawiona w czarną skórę, triumfalnie obwieszczała gotykiem: dzielnica żydowska w Warszawie przestała istnieć. Przejdź przejściem podziemnym na drugą stronę ulicy. Pierwsze getto dla ludności żydowskiej powstało w Wenecji w XVI wieku, kiedy to po Soborze Laterańskim nakazano separację chrześcijan i Żydów. W efekcie żydowskich mieszkańców Wenecji przesiedlono na wyspę Getto Nuovo, co znaczy Nowa Odlewnia. Tę nazwę wyspa zawdzięcza hucie do wytopu luf armatnich. Dało to początek nowemu zastosowaniu wyrazu il ghetto lub getto, które pochodzi od słowa gettare, oznaczającego wytapiać, odlewać z metalu. Zaczęło oznaczać wydzieloną część miasta, w której mieszka pewna grupa.
Słynni na całą Europę weneccy szklarze już 200 lat wcześniej żyli w podobnym odseparowaniu. By nie zdradzali tajników swojego warsztatu, przesiedlono ich na wyspę, której nie wolno było im opuszczać. Wyspa ta nazywała się Murano. W XVII wieku, gdy mieszkaniec Murano, Simon Giuseppe Bellotti, architekt, sztukator i przedsiębiorca budowlany, przenosił się do Polski, nikt już nie stawiał mu przeszkód. Szukając miejsca na swoją rezydencję, trafił na północne przedmieścia Warszawy, czyli niedaleko stąd, w rejon służący wtedy jako wspólne pastwisko dla mieszkańców stolicy. Teren pełen rozlanych w przestrzeni zielonych pól, stawów, sadzawek, źródeł i wysepek prawdopodobnie przypominał mu jego rodzinne strony. Dlatego kupił ziemię właśnie tutaj i w 1668 roku wystawiał pałac. Nazwał go Murano, jak wyspa, z której pochodził. To stąd pochodzi nazwa Muranów. Nazwa przywieziona z weneckiej wyspy, oddalonej zaledwie kilka minut rejsu od miejsca, gdzie powstało pierwsze na świecie getto żydowskie. Jesteś już na górze? Zatrzymaj się pod fontanną. Tutaj, na Muranowie, Żydzi osiedlali się od przełomu XVIII i XIX wieku. Przez ponad 100 lat rozrastał się, rozwarstwiał i różnicował tu świat warszawskich Żydów. To był ten sam świat, który w 1943 roku całkowicie zniknął w gruzach zrównanego z ziemią getta. Wejdź po schodach na taras ponad kinem. Tutaj zaczyna się Muranów. Ten napis na kinie, wielki szyld, nie pozostawia złudzeń, dokąd wchodzimy. Do dzielnicy, której nazwa pochodzi od weneckiego Murano, a której teren stał się częścią getta, obszaru specjalnie wydzielonego dla Żydów w czasie wojny. Tak jak w podobnym celu wydzielone zostały weneckie wyspy getto. Wiesz, dlaczego musimy się tutaj wspinać po schodach? Po wysadzeniu w powietrze wielkiej synagogi Niemcy zrównali z ziemią niemal cały obszar getta. Kilkumetrowe hałdy gruzów ciągnęły się po horyzont. Gdy w 1945 roku zakończyła się II wojna światowa, a Warszawa zaczęła się odbudowywać, podjęto decyzję również o odbudowie Muranowa. Mówi się, że Muranów wyrósł na gruzowym wzniesieniu tylko z konieczności, bo gruzów było tak dużo, że nie dałoby się ich wywieźć. Ale to nieprawda. Bohdan Lachert, architekt, który projektował tę część miasta, podkreślał, że decyzję o ich pozostawieniu podjął świadomie, nie chcąc plantować tego miejsca. Zdawał sobie sprawę, że w ziemi, w resztkach dawnych piwnic, znajdują się ludzkie szczątki. Jego zamiarem było stworzenie czegoś na kształt cokołu. Pokazanie, że nowe osiedle nie pojawiło się w próżni, na terenie bez właściwości, tylko wyrosło z ruin getta. Stań pomiędzy tymi kolumnami. Spójrz na miasto. Rozejrzyj się. Wiesz, dokąd sięgał mur wydzielonego getta? Spójrz w lewo. Widać fragment szklanego wieżowca z napisem Intraco. To były północne granice. Po przeciwnej stronie południowe granice przechodziły przez ulicę Złotą, przecinając na pół działkę, na której stoi teraz Pałac Kultury. Musisz się wychylić, by w tym prześwicie pomiędzy budynkami zobaczyć jego fragment. Wschodnia granica przebiegała w okolicy dawnych nalewek, czyli tam, skąd przyszliśmy. Zachodnia natomiast była jakieś 45 minut spacerem stąd. Tak, getto było aż tak duże. 307 hektarów powierzchni mieszkalnej i 33 użytkowej, bo był okres, kiedy obejmowało też cmentarz żydowski. W marcu 1941 roku, gdy getto osiągnęło maksymalną liczbę ludności, żyło tu około 460 000 osób. Odwróć się. Ma być surowo i bez ozdóbek. Żadnych tynków. Wykonane z gruzobetonu budynki mają urozmaicać tylko obramienia okien. Hasło osiedle pomnik zobowiązuje. Muranów będzie wznosił się na gruzowym tarasie jak miasto widmo, do którego od wschodu prowadzić będzie wielka brama triumfalna w kształcie łuku. Tak zaprojektował to Bohdan Lachert. Przejdź przez bramę i zatrzymaj się. Spójrz w okno naprzeciwko. Nawet okna miały być tutaj inne. W niektórych jeszcze można to zauważyć. 3-częściowe, ze środkową futryną układającą się w kształt litery H, z lufcikiem między pionowymi obramieniami. Krzysztof Lachert, syn Bohdana, tak to wspominał. Te okna powstały z przekory. Ojciec chciał czegoś innego niż obowiązujący normatyw o nazwie C2. Dwuskrzydłowe, szwedzkie okna, jeden z symboli powojennej epoki w budownictwie. Ale rodzinna anegdota mówi, że to prezent. Gdy bratowa Hanna urodziła syna, Lachert został chrzestnym, ale jakoś nie pokwapił się z podarunkiem. Co to za chrzestny? Nawet prezentu dziecku nie kupił, sarkała rodzina. Kilka lat później zaprosił bratową na uroczystą inaugurację Muranowa. Wielki budowniczy Bolesław Bierut razem z innymi gośćmi obchodził budowę, a Lachert bierze Hannę na stronę. Popatrz uważnie na bloki. Dziwne okna, zauważa Hanna. To dla ciebie. We wszystkich wpisałem pierwszą literę twojego imienia. Podoba ci się mój spóźniony prezent na chrzciny? Skręć w lewo i idź wzdłuż chodnika.
Przyszli mieszkańcy mieli znaleźć za tą bramą tonące w zieleni przedszkole, które jest po prawej stronie. Miały być tutaj wolno stojące rzeźby zaprojektowane pod kierunkiem rektora Akademii Sztuk Pięknych, profesora Franciszka Stynkiewicza. Są tu też 4 rodzaje bloków z gruzobetonu. Galeriowiec, klatkowiec, wolno stojące 3-piętrowe punktowce oraz 11-piętrowe wieże. Po lewej stronie mijasz właśnie klatkowce, czyli budynek mieszkalny, którego życie koncentruje się wokół przeszklonej klatki schodowej. Idź cały czas prosto. Ten murek po prawej stronie również był elementem architektonicznym zaprojektowanym przez Lacherta. Na wprost są galerie, czyli odkryte piętra. Galeriowce były oczkiem w głowie Lacherta. Na makietach Muranowa jest ich najwięcej. Miał do nich sentyment. Kilka lat przed wojną zaprojektował ze swoim przyjacielem Józefem Szanajcą dla swojej rodziny pierwszy dom tego typu na Saskiej Kępie. Poza tym galeriowce były ekonomiczne, co było szczególną zaletą w czasach, gdy narzucony odgórnie metraż wynosił 10 m2 na osobę. Pozwalały ulokować znacznie więcej mieszkań na takiej samej powierzchni niż w innych typach bloków, bo nie trzeba było aż tylu klatek schodowych. Nie do pominięcia były też oszczędności w eksploatacji. Odpadała konieczność ogrzewania korytarzy. Idź cały czas wzdłuż jezdni, aż do osiedlowego skrzyżowania za kościołem. Ta przestrzeń tworzyła wyjątkowe możliwości do zabawy. Dr Ewa Klekot, antropolożka kultury, która wychowywała się na Muranowie, tak wspomina swoje dzieciństwo. Było super mnóstwo miejsc do zabawy na samym Muranowie i on był tak pomyślany. Tam w środku są przedszkola też na przykład albo żłobki. Te budynki, które były wyższe, tworzyły taki bezpieczny, zamknięty obszar. Nie było specjalnie strachu, że dziecko wpadnie pod samochód, bo też samochodów było mniej, ale też tak naprawdę nie wychodziło się na ulicę. Więc głównie bawiliśmy się tam i się szło z jednego podwórka na drugie podwórko. Gdyż granica między podwórkami była oczywiście umowna, bo one tak naprawdę przechodziły jedno w drugie, ale gdzieś tam myśmy mieli te swoje takie rozumienie, że tu jest podwórko moje, a tam już zaczyna podwórko Danusi. I jak zamierzałam się oddalić spod domu swojego, czyli ze swojego podwórka na podwórko Danusi, to trzeba było zawołać do góry do mamy, że idę na podwórko do Danusi. Także jakieś tam były takie granice w świadomości, ale tak naprawdę tam granicami były te ulice, które były niespecjalnie uczęszczane, to znaczy Nowolipie, Karmelicka. Te domy stoją na wzniesieniach, więc trzeba było zejść na ulicę, przejść przez ulicę i wejść na kolejne wzniesienie. Miń chodnik po lewej stronie, a potem skręć w lewo, po osiedlową ulicę. Po twojej prawej stronie będzie zieleniec, takie podwórko między blokami. Skręć w nie i idź prosto. Zwróć uwagę na numery domów. Na pionierów, czyli pierwszych mieszkańców, którzy wprowadzali się tu jeszcze w 1950 roku, czekały bloki oznaczone tak, że widok przybywających w odwiedziny gości, kręcących się nerwowo po całym osiedlu w poszukiwaniu właściwego adresu, po krótkim czasie wspowszedniał i nie robił na nikim wrażenia. Nawet listonosze drapali się w głowie, znajdując blok numer 113 za blokiem numer 12, albo odkrywając, że blok 69 sąsiaduje z budynkami oznaczonymi 150, 151 i 151b. Kobiety idące na zakupy prosiły starsze dzieci, żeby stały w oknach, bo inaczej trudno było im trafić z powrotem do własnej klatki. Ale to nie były jedyne kłopoty nowych mieszkańców Muranowa. Muranowski człowiek był cierpliwy i uparty. Ciesząc się, że ma dach nad głową, brnął codziennie przez błoto do swojego ciasnego, nagrzanego słońcem mieszkania, po drodze wspinając się na góry piasku i uważając, żeby nie wpaść do dołów z wapnem. Oswojony podczas wojny z widokiem śmierci, krwi i gruzu, znosił długo widok różowo-sinych fasad, dzieci taplających się w kałużach, dezorientującą gości numerację, brak sklepów, kawiarni, chodników i budek telefonicznych. Zamiast z wenecką wyspą, Muranów kojarzył mu się z nieustającym murowaniem, wieczną prowizorką i coraz to nowymi niedoróbkami wychodzącymi na jaw. Idź cały czas prosto, przez bramę, pomiędzy tymi kolumnami. A jak wyglądały te domy w środku? Na nowych mieszkańców czekały pokoje wąskie jak wnętrze tramwaju, wyzwalające inwencję nawet u najmniej biegłych w sztuce urządzania wnętrz. Kombinowali, jak by tu wypełnić je skromnym zbiorem mebli, tak żeby zostało jeszcze miejsca na nich samych i rodzinę. Czekały niedobykające się okna i drzwi, szerokie szpary w podłogach, zacieki na nowych tynkach wewnątrz dusznych klatek schodowych, w których lokatorzy sami przebijali nad drzwiami kanały wentylacyjne. Wilcze doły w postaci desek przerzuconych nad wykopami, przysypane śniegiem.
Nie czekały zaś obiecane centralne pralnie i suszarnie. Podobnie jak specjalnie dobrane do podłoża, starannie wyselekcjonowane przez projektantów drzewa, krzewy i trawy, które miały rosnąć na gruzowych tarasach. Brakowało też strychów, więc pralnie rozwieszano w mieszkaniach albo oknach. Sznurki z bielizną kołysały się na wietrze, upodobiając przejścia między blokami obcego wielkiego miasta do swojskiego krajobrazu rodzinnych wsi. Przed nami ulica Nowolipki. Tu kończy się Muranów projektowany przez Bogdana Lacherta, a zaczyna się ten tworzony przez jego uczniów, już trochę inny. W domach po lewej i prawej stronie są jeszcze gdzieniegdzie charakterystyczne okna z wpisaną literą H. W tym budynku naprzeciwko są już tradycyjne, dwuskrzydłowe. Ewa Klekot, która jest również historyczką sztuki, tak ocenia to, co stworzył Lachert. Ja mam do lachertowskiego Muranowa oczywiście ogromny sentyment z powodu tego, że spędziłam tam dzieciństwo, które było bardzo szczęśliwe. Natomiast teraz jak patrzę na to racjonalnie, to w ogóle sama ideologia takiego jeszcze przedwojennego, spółdzielczego, socjalistycznego mieszkalnictwa jest oczywiście modernistyczną utopią, ale no jak porównamy z tymi straszliwymi już wypaczonymi wariantami utopii w postaci Ursynowa, czy jeszcze gorzej Targówka, no to taką utopią z taką ludzką twarzą wręcz, prawda? Tam widać, że jednak cały czas myśli się o pojedynczym człowieku. Nowolipki to jedna z niewielu ulic, które nie tylko nie zmieniły swojej przedwojennej nazwy, ale też nie zmieniła swojej lokalizacji, a kilkaset metrów stąd, po lewej stronie, widać wieżę kościoła świętego Augustyna. To jeden z niewielu budynków, który nie został zburzony po likwidacji getta. Jest nawet takie znane zdjęcie. Wykonano je tuż po wojnie. Miało być czarno-białe, a jest szare i pokazuje pustkę. Szachownica odgruzowanych ulic, od której w rogu odbija się na czarno tylko jeden budynek. Chrześcijański kościół w stylu neogotyckim. To jest właśnie kościół świętego Augustyna. W przecznicy stąd znajdowało się kiedyś jedno z bardziej ruchliwych skrzyżowań w okolicy. Teraz podejdź do ulicy i spójrz w lewo. Może uda Ci się dojrzeć najbliższe skrzyżowanie z ulicą Karmelicką? To było właśnie tam. Zatrzymaj się na chwilę, posłuchaj jak opowiada o nim Jacek Leociak, który odtwarzał historię przedwojennego i wojennego Muranowa. Po tej południowej stronie, czyli tej, na której właściwie teraz stoimy, była słynna restauracja Szulca przedwojenna, a w czasie getta również działała restauracja i urządzono tam recitale gwiazd gettowych, między innymi tam śpiewała Marysia Eisenstadt. Słowik getta warszawskiego, młodziutka, 18-letnia dziewczyna, córka dyrygenta Wielkiej Synagogi na Tłumackiem, która w ogóle oczarowywała wszystkich swoim śpiewem. W repertuarze miała pieśni Schuberta, Mozarta, francuskie pieśni i taki repertuar żydowski, pieśni, które chwytały za serce, były takim sentymentalnym przypomnieniem tych czasów przedwojennych. Sławę uzyskała już w getcie, była bardzo popularna, bardzo lubiana, bardzo eksploatowana, też można powiedzieć, nieustannie występowała w różnych miejscach. Tych miejsc było bardzo dużo naprawdę. Było jej pełno wszędzie, obok niej Wiera Gran, Diana Blumenfeld. To były takie wielkie diwy gettowe i ta Marysia tam śpiewała na rogu Karmelickiej i Nowolipek. A po drugiej stronie Nowolipek, też w narożnej kamienicy, mieszkał Chaim Aaron Kapłan. Przed wojną pedagog, nauczyciel, właściciel szkoły hebrajskiej, autor podręczników do nauki hebrajskiego, który prowadził dziennik już przed 1939 rokiem i nie przerwał tego pisania po wybuchu wojny. Prowadził swój dziennik dosłownie dzień po dniu, aż do stycznia 1943 roku, czyli do tej tak zwanej drugiej akcji likwidacyjnej, w której przepadł, ale zdążył jeszcze ten swój dziennik przemycić na stronę aryjską przez jakichś znajomych. Ktoś tam po kawałku, w takich rulonach, takich zeszytach wynosił ten dziennik i on ocalał. On widzi na przykład taką scenę dramatyczną, którą opisuje, jak jeden z policjantów żydowskich łapie jakąś starszą panią i ładuje ją tam na rikrze, żeby zawieźć na Umschlagplatz. Policjanci żydowscy mieli dzienną kwotę 5 łebków tak zwanych, 5 osób, które musieli doprowadzić na Umschlagplatz. Jeśli tego nie zrobili, jeśli nie wypełnili tej kwoty dziennej, no to wtedy spadały na nich represje. To oni czy ich rodziny były ładowane do wagonu. Spójrz teraz w prawo.
Tam kiedyś mieściła się redakcja Małego Przeglądu, pisma założonego przez Korczaka, a tworzonego przez dzieci. Po ulicach krążyli literaci. Chodźmy dalej. Idź w kierunku dawnej redakcji i przejdź przez najbliższe pasy na drugą stronę ulicy. W kierunku tej żółto-pomarańczowej bramy po lewej. Widzisz ją? Tam kiedyś stał budynek, w którym mieszkał pewien policjant. Pułkownik Józef Szeryński, przed wojną zastępca komendanta policji polskiej w Lublinie, więc jedna z najwyższych szarż, jakiej Polak pochodzenia żydowskiego się przed wojną dorobił. A w czasie getta komendant policji. Kiedy oddziały rządu wykonywały wyroki na zdrajcach i kolaborantach, właśnie na komendantach policji, do mieszkania Szeryńskiego, właśnie w tej kamienicy Nowolijki 10, zapukał policjant i kiedy komendant otworzył drzwi, ten policjant wyciągnął pistolet i strzelił mu w twarz. Zamach się nie powiódł, Szeryński został ranny, ale tak nieszczęśliwie ranny w twarz, że rana spowodowała taki groteskowy grymas twarzy, wykrzywiony w jakimś dziwnym, groteskowym uśmiechu. Tak Szeryński paradował w getcie z tym uśmiechem, proszę sobie to wyobrazić. Przejdź przez pasy i zatrzymaj się. Później następuje druga akcja w styczniu 1943 roku. Po tej drugiej akcji Szeryński popełnia samobójstwo i jest intensywnie ratowany. Całe takie grono konsylium lekarskie się zbiera. Przetaczają mu krew, usiłują go ratować, ale on umiera i tak ginie ten komendant policji w getcie. Teraz jest tam mural poświęcony Ludwikowi Zamenhofowi, twórcy języka Esperanto. Podejdź tam. Zamenhof chciał stworzyć nie tylko odrębny, prosty i uniwersalny język, ale też nową cywilizację, w której wyznawcy różnych religii odnosiliby się do siebie z szacunkiem i tolerancją. Gdy Zamenhof zmarł, pożegnalną mowę na cmentarzu żydowskim wygłosił rabin i kaznodzieja Wielkiej Synagogi nad Łomackiem, tej samej, którą wysadzili w powietrze hitlerowcy. Powiedział wtedy: przyjdzie chwila, że cała polska ziemia zrozumie, jaką promienną sławę dał ten wielki syn swojej ojczyźnie. Stań przodem do skrzyżowania i przejdź po pasach po lewej stronie na drugą stronę ulicy, tam gdzie jest ścieżka rowerowa. Po prawej stronie znajduje się kolejny muranowski szczególny zabytek – Pałac Mostowskich, siedziba Komendy Stołecznej, dziś policji, ale w okresie rodzącego się na nowo Muranowa – milicji obywatelskiej. Skręć w lewo i idź chodnikiem wzdłuż ścieżki rowerowej aż do bramy po prawej stronie. Ten budynek po prawej stronie nazywa się Okrąglak. To jedno z ważnych muranowskich miejsc dla Beaty. Wiąże się z nim jedna z zabawnych historyjek opisanych w książce. Mierzenie okien w okrągłym podwórku zlecono pierwszej muranowskiej brygadzie kobiecej. Brygady zadanie jednak przerosło. Mierzyły i mierzyły, klnąc przy tym jak szewcy, ale ciągle coś im się nie zgadzało, opowiadał Stanisław Szurmak, inżynier, projektant budynku. By ułatwić im pracę, na budowę dostarczono nawet teodolit, przyrząd do fachowego wytyczania kątów. Bez skutku. Wreszcie, po kilku nieudanych próbach, Szurmak zlitował się i sam zmierzył okna. Murarki obserwowały go podczas pracy, pozorując zaangażowanie. Ale swoje wiedziały. Od dawna miały z nim napięcie. Na odchodnym, kiedy rzucił, że dobrze je sobie z powodu tych okien zapamięta, nie przypuszczał, że one jego też. Zmierzchało już, jak to wczesną jesienią, ale dniówka jeszcze trwała, kiedy inżynier Szurmak zajechał raz niespodziewanie swoją Warszawą pod Okrąglak. Na inspekcję. Zaparkował auto od ulicy Zamenhofa i niespiesznie ruszył w stronę środkowego podwórka. Liczył, że wreszcie przyłapie brygadzistki na bumelantce. Nad łukowatym dachem wschodził okrągły księżyc. Było cicho. Podejrzanie cicho, bo akustyka tego miejsca należała do wyjątkowych. Żadnych pokrzykiwań, śmiechów, nawet przekleństw, którymi dziewczyny obrzucały się zwykle z iście murarskim wdziękiem. Skręć w prawo, w bramę i wejdź na podwórko. Ta cisza zaniepokoiła go, choć w zasadzie była po jego myśli. Widać, jednak nie pracują. Wbiegł na podwórko po schodkach, omiódł wzrokiem porozwalane narzędzia i zadarł głowę. A tam, w równym wianuszku, wysuwały się ku niemu niezliczone księżyce w pełni, świecące jasno na tle niedokończonych okien. Różowe i blade, jędrne i pomarszczone, wypięte w całej okazałości, wyłuskane z drewlichowych portek. Trzęsły się, podskakiwały od niekontrolowanego rechotu, którym krztusiło się teraz całe podwórko.
to muranowski nowy człowiek pokazywał inżynierowi Szurmakowi, co naprawdę sądzi o sprawiedliwości społecznej. Jesteś już na podwórku? To jest miejsce, od którego swoją nazwę wziął cały okrąglak. Dziś ten skwerek ma nawet swoją patronkę, Teklę Bondarzewską, a lokale na parterze od kilkunastu miesięcy mają nowych najemców. Różne organizacje pozarządowe, w tym m.in. Stacja Muranów, której członkinią jest Beata. Po przeciwnej stronie są kamienne ławki. Podejdź tam i usiądź na jednej z nich. Rozejrzyj się. Spójrz w okna na wyższych piętrach. Gdyby teraz były wczesne lata 50., zapewne zdziwilibyśmy się, że nowi lokatorzy siedzą po ciemku. A to dlatego, że klucze do pierwszych mieszkań rozdawano szybciej niż podłączano prąd. Rozglądając się, zapewne ucieszyłby nas widok sąsiadek zbijających się tu w gromadki i plotkujących, całkiem jak w ich własnej czynszówce przedwojennej kamienicy. Podglądalibyśmy, jak we 2 albo 3 kobiety taszczą do piwnicy franie i rozpalają pod kotłem do gotowania bielizny. Jak piorą koszule i bluzki we wspólnej kamiennej wannie, używając staroświeckiej tary. Jak tłoczą się przy garnkach w ciasnych kuchniach, po 1 na 2 rodziny, bo zakładano, że nowy człowiek żywi się poza domem. A mężczyźni, wracając z pracy, przystają przy okrągłej budce z piwem, obok której jest kiosk ruchu, gdzie w niedzielę posyłają dzieci po życie Warszawy. Spójrz na front okrąglaka, po lewej stronie i po prawej stronie. Okrąglak najlepiej wygląda z lotu ptaka albo z dachu, na który nieograniczony dostęp mają tylko wybrańcy z narożnych mieszkań na ostatnim piętrze. Ma około 230 metrów długości i 3 części. Ta po lewej stronie nazywa się milicyjniak. To ze względu na sąsiedztwo komendy stołecznej, ale także dlatego, że przydział na mieszkania w nim dostało wielu milicjantów. Środkowa, w kształcie ronda, nazywana jest przez jego autora, Stanisława Szurmaka, po prostu kółkiem, a przez ludzi właśnie okrąglakiem. I część po prawej stronie nie ma swojej nazwy. To w sumie prawie 1000 mieszkań. Ich rozkład planowany według rad specjalistów, żeby były jak najlepiej oświetlone i przewiewne. Żadnych kawalerek. 2 albo 3 pokoje, dbałość o szczegóły. Miały być elewacje w neoklasycystycznym stylu, tak związanym z dawnym warszawskim budownictwem. 4 portyki od frontu, w całości z kamienia. Cokół, balkony i obramienia okien wykute z piaskowca. Nareszcie szlachetny tynk. Miało być pięknie, ale zaczęły przychodzić wytyczne z Komitetu Centralnego. Zaoszczędzić na budowie 15%, wstawić ciemne kuchnie. Więc zamiast betonowych posadzek w piwnicy kładziono glinę. Zamiast balkonów w każdym mieszkaniu namiastka w postaci portfenetrów, czyli okien od podłogi do sufitu, zabezpieczonych z zewnątrz balustradu. Tylko ciemnym kuchniom powiedzieli nie i jakoś się udało. Choć już wtedy pojawiała się na nie moda. Nikt nie wtrącał się też do schronów. Musiały być pod każdym budynkiem, bo w końcu trwała zimna wojna. Okrąglak powstawał jako kolejny etap Muranowa. Był już czymś innym niż ta powstająca jako pierwsza część, z galeriowcami i klatkowcami. Wstań z ławki i odwróć się. Przejdź na ukos w lewą stronę, przez ten niewielki park. Dojdź do skrzyżowania ulic. Młodzi mieszkańcy Okrąglaka słuchali ówczesnych przebojów. Z domowych radioodbiorników płynęły m.in. przeboje Nataszy Zylskiej. Znasz to? Czeko, czeko, czekolada. Mimo że jej piosenki zyskały ogromną popularność, To w 1963 roku Zylska wyemigrowała na stałe do Izraela. Piosenka Kasztany była jedną z jej ulubionych. Posłuchaj jej fragmentu w wykonaniu własnym Nataszy Zylskiej.
Podejdź do świateł i zatrzymaj się. Spójrz na budynki po drugiej stronie ulicy. Wyobraź sobie, że jest środek pewnego jesiennego dnia 52 roku. Wokół nie ma żadnych budynków, a jedynie puste gruzowisko wzdłuż Alei Nowotki, czyli dzisiejszej ulicy Andersa. Między stertami pogruchotanych cegieł i resztkami zniszczonej zabudowy getta sterczą wysokie, 30-metrowe drabiny strażackie, a na ich szczycie płoną lampy. Z drugiego brzegu Wisły, przez lornetki, drabinom przyglądają się architekci Stanisław Brukalski, Stanisław Szurmak i jego żona Anna. Oględziny wypadają pomyślnie. Planowana wysokość przyszłych gmachów, równa światłom na drabinach, nie zakłóca zabytkowej panoramy Starówki. Pada decyzja. Budujemy. Spójrz na narożniki domów przed tobą. Planowano, że tutaj będą sterczeć 12-piętrowe wieże. Miały dawać znak przechodniom i pasażerom tramwajów: uważajcie, tu zaczynają się warowne pałace Stalina. Do 4. piętra miała je zdobić kamienna okładzina, wyżej szlachetne tynki. Obramowania okienne planowano wykonać z piaskowca. Ściany budynków po zachodniej stronie ulicy miały otrzymać lodżie. Dzięki temu gmachy miały nie wydawać się patrzącym z naprzeciwka monotonne. Zakładano, że jak w prawdziwym zamku, mieszkańcy nie będą musieli się wypuszczać za mury bez wyraźnej potrzeby. Mieli mieć wszystko pod ręką. Taki był ambitny plan, z którego oczywiście z powodów cięć finansowych udało się zrealizować jedynie część. Ale specyficzny, socrealistyczny rozmach pozostał. Nie bez powodu pałace Stalina, czyli gmachy te po prawej i lewej stronie ulicy Andersa, a w tamtym czasie Nowotki nazywano drugim NDM-em. Przejdź na drugą stronę ulicy Anielewicza. W jednym z tych bloków zamieszka Janina Bauman razem z mężem Zygmuntem, dziś światowej sławy profesorem socjologii. Skręć w lewo i przejdź pod kolumnami. Gdy miała 13 lat i nazywała się jeszcze Levinson, wprowadziła się nieopodal do 2-pokojowej oficyny przy ulicy Leszna 15. Jej rodzice wymienili się ze znajomym chrześcijaninem za mieszkanie wuja, które zostało za murami getta. Ściany jednego pokoju były żółte. Korytarz miał kolor zielonego groszku, a drugi pokój był niebieski. Tak Janina zapamiętała tamto mieszkanie i opisała je potem w książce Zima o poranku. Mieszkanie, do którego wprowadziła się z mężem, też było jasne, na 3. piętrze, z windą. Składało się z 4 pokoi, 3 mikroskopijnych i jednego większego. Do tego 2 balkony. W pozostałych budynkach z windą, rozmieszczonych wzdłuż alei, balkonów nie ma. Czuliśmy się tu jak w pałacu, napisała potem Janina. Kiedy budynek się skończy, skręć w prawo. Sąsiedzi? Bauman wspominała tak. Na 2. piętrze, bezpośrednio pod nami, mieszkał z rodziną major milicji. Musiał nas nienawidzić, bo od czasu do czasu budził nas w nocy głośnym stukaniem w sufit. Nazajutrz dzwonił do drzwi i krzyczał, że hałasujemy po nocach i nie dajemy mu spać. Albo też przychodził z awanturą, że zalewamy mu mieszkanie. Zaraz po tym, jak skręcisz, przednij skwerek biegnącą na ukos ścieżką. Ponieważ oba zarzuty nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, przypuszczaliśmy, że jest chory psychicznie. A przecież nie czuliśmy się już swobodnie w domu. Zaczęliśmy nosić miękkie kapcie, uciszać dzieci i prosić odwiedzające nas znajome, żeby zdejmowały pantofle na wysokich obcasach. Staranniej niż dawniej zakręcaliśmy krany. Skręć w prawo i podejdź do ulicy. Na forach internetowych całkiem sporo pisze się o historii Muranowa. Nazywa się go tam Wolne Księstwo Muranów, w skrócie WKN. Bywa też nazywane Wielkim, bo zajmuje spory kawałek śródmieścia. Uważny czytelnik forum dostrzeże od razu, że historia księstwa dzieli się na 3 etapy. Prehistoryczny, związany z poprzednimi mieszkańcami, złoty, dzielący się na lepsze i gorsze podokresy, trwający od wojny do dziś i stojące za progiem nowe, od którego ucieczki nie będzie, choć niektórzy mogą jeszcze się łudzić. Usiądź na ławce. Posłuchaj, co o tej ulicy ma do powiedzenia Jacek Loociak. Idziemy podwórkami i dochodzimy do uliczki, która jest opatrzona nazwą Nalewki. Ale skąd Nalewki w tym miejscu? Przecież wiemy, że Nalewki przebiegały zupełnie inaczej. Nie ma to żadnego związku z dawną ulicą Nalewki. Natomiast ta uliczka, na której stoimy, to jest właśnie dawny bieg ulicy Gęsiej. Bo ta początkowa część Gęsiej była
ulicą wielkich składów bawełny, hurtowni, o niezwykłym jakimś ruchu takim wielkim, dynamiczną. Teraz ta wielkomiejskość dawnej gęsiej jest wciśnięta w podwórko między zabudowania i senne jakieś skwery. Dramatycznie różni się ta przestrzeń od tej, która była przed wojną. Prehistoria księstwa wraca zwykle w formie opowieści z dreszczykiem i za sprawą wykopalisk, bo kopał i szukał chyba każdy, nawet aktor Marek Konrad. Odkopywaliśmy różne rzeczy, garnki, zabawki, fragmenty domowego wyposażenia. Kiedy coś się znalazło, mówiło się, to po Żydach. Wstań z ławki, podejdź do ulicy i idź w lewo. Jedna z młodych moranowskich mieszkanek otrzymała w prezencie ślubnym drzewko. Kiedy chciała je zasadzić na trawniku pod blokiem, szybko pojawiła się grupka okolicznych emerytów. Trzymając się na bezpieczny dystans, będą śledzić każdy ruch łopaty rozkopującej ziemię. Panna młoda odniosła wrażenie, że starsi mieszkańcy ciągle wierzą w ukryte pożydowskie skarby. Natomiast pierwszą połowę Złotego Wieku, kiedy jeszcze nikt w księstwie nie miał pojęcia, że będzie ono księstwem, przywołuje się z rozczuleniem. Oranżada w butelce z kapslem kupowana w sklepie ogólnospożywczym Rzepicha ma smak proustowskiej Magdalenki. Na Muranowie, co prawda, zamiast czytać Prusta, chodziło się na tańce w Domu Kultury na Nowolipiu. Albo przyciskało się w tłumie, żeby wejść na pierwszy w Warszawie koncert czerwonych gitar, który odbywał się w kawiarni WZ koło kina Muranów. W upał kąpało się w fontannie obok. I omijało z daleka, szczególnie nocą, wejście do okrąglaka od strony ulicy Zamenhofa. Tam zbierała się najgroźniejsza ferajna w całym księstwie, w której prym wiedli synowie i córki milicjantów. Ale jest też coś, co łączyło i Złoty Wiek, i prahistorię. I nowe pewnie też będzie łączyć. KSP Polonia. WKM zawsze kibicowało Polonii, której stadion znajduje się niedaleko. Ale mieszkańców Muranowa ze Złotego Wieku łączą też wspomnienia związane z pomnikiem, który znajduje się na placu przed nami. Ewa Klekot wspomina latawce. Ja mam takie wspomnienia, że to jest duża, otwarta przestrzeń i właśnie kojarząca się z zabawą, z latawcami. Pierwszy raz na pewno byłam tam z mamą i ze starszym bratem i w ogóle latawiec puszczał oczywiście starszy brat, a ja kibicowałam. Zresztą z tymi latawcami to się biegało bardziej po terenie Gęsiówki, bo tam była trawa, a pod pomnikiem getta były kamienie, więc było mniej wygodnie. Dzieci z okrąglaka chodziły też pod pomnik, na duży plac, gdzie parkował autobus numer 170. Odwróć się w prawo i idź prosto chodnikiem. Czasem też zatrzymywały się tu autokary, z których wysiadali ładnie pachnący ludzie w kolorowych ubraniach. Kładli pod pomnikiem kwiaty, rozmawiali ze sobą w obcych językach i rozdawali kręcącym się wokół nich dzieciom prawdziwe amerykańskie gumy do rzucia w szeleszczących papierkach. Była tu Marlena Dietrich z naręczem kwiatów w rękach. Tego styczniowego dnia 1964 roku widać Marlenę wysiadającą z samochodu i idącą z kwiatami przez plac. Na zdjęciach zrobionych tego dnia nie wyglądała na wielką gwiazdę, na symbol seksu, bożyszcze tłumów. Kożuch, zimowe botki i chustka zawiązane na głowie upodobniały ją raczej do socjalistycznej, przygarbionej pracą kobiety. Tylko twarz z perfekcyjnym makijażem, wykrzywiona zimnem i łzami. W tym samym miejscu był kanclerz Niemiec, Willy Brandt. Na zdjęciach z 1970 roku klęczy w czarnym płaszczu na kamiennych stopniach przed pomnikiem. Kiedy lądował w Warszawie z pierwszą oficjalną wizytą w Polsce, nie planował w tym miejscu podniosłych gestów. Dopiero w samochodzie wiozącym go na Muranów zdał sobie sprawę, że nie wystarczy skinąć głową po złożeniu wieńca. Ówczesny rząd polski nie życzył sobie żadnych ceremonii. Ale przecież trzeba było coś zrobić, powie potem zaskoczonej żonie. Nazajutrz jego zdjęcia pod pomnikiem ukazały się w prasie całego świata. W Polsce opublikował je tylko wydawany w jidysz Volksstimme. Co prawda chciało je opublikować Życie Warszawy, ale fotografie zostały skonfiskowane przez cenzurę. Na wszystkich zdjęciach Brandtowi towarzyszyło blokowe tło i wyróżniające się ciemniejsze balkony. Odwróć się w prawo i spójrz na ten blok. To właśnie te balkony. Zatrzymaj się na chwilę i spójrz na pomnik. To jest pomnik bohaterów getta. Od tej oficjalnej strony, gdzie wszyscy składają kwiaty, widać spiżową rzeźbę mężczyzn, kobiet i dzieci, zatytułowaną Walka. Symbolizuje ona bohaterski zryw powstańców. Postacie trzymają w dłoniach butelki z benzyną, pistolety i granaty.
Z naszej strony kamienna płaskorzeźba ukazuje cierpienia i męczeństwo kobiet, niewinnych dzieci i starców. Nosi ona tytuł Pochód na zagładę. Na pomniku jest także napis w języku polskim, jidysz i hebrajskim. Naród żydowski swym bojownikom i męczennikom. Jak chcesz obejrzeć ten pomnik z bliska, zapauzuj ścieżkę i do niego podejdź. Pamiętaj, żeby przejść przez pasy. Uruchom nagranie ponownie, kiedy skończysz oglądać pomnik. Chodźmy dalej prosto. To blokowe tło jest też na zdjęciach kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Od Jima Cartera po Billa Clintona, składających kwiaty pod pomnikiem. Byli tu też m.in. papież Jan Paweł II, Juri Gagarin i 14 Dalaj Lama, duchowy przywódca Tybetańczyków na uchodźstwie. Gwiazda pop Madonna, która przybrała imię Ester i twierdzi, że studiuje kabałę, chciała przyjść, ale nie dotarła, zajęta przygotowaniami do koncertu w Warszawie. Posłała jednak swoje dzieci, Lourdes i Rocco. Paparazzi sfotografowali je, jak przyglądają się mapie getta, rozpiętej na prowizorycznej tablicy. Ciemnowłosa nastolatka w trampkach, skórzanej kurtce, z włosami spiętymi w koński ogon i chłopiec cały w bieli, na sportowo. Tylko towarzystwo barczystego ochroniarza odróżnia ich od przechodzących obok polskich rówieśników. Idź prosto. Ci wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżali i nadal przyjeżdżają składać kwiaty pod tym pomnikiem, chcą uczcić pamięć żydowskich bojowników. Przejdź przez pasy na wprost, te na ulicy Lewartowskiego i idź prosto, chodnikiem po prawej stronie ulicy. Pamiętasz dzień wysadzenia w powietrze Wielkiej Synagogi? Miesiąc wcześniej, 19 kwietnia 1943 roku, w wiosenny poranek w Wigilię Święta Pesach, około 6 rano, w stronę wkraczających do getta od strony nalewek oddziałów SS, z okien i balkonów kamienic poleciały butelki zapalające i padły pierwsze strzały. Strzelali bojownicy żydowskiej organizacji bojowej. Byli uzbrojeni w kilka pistoletów i kilkanaście butelek zapalających. Po 3 godzinach walki Niemcy wycofali się, zbierając rannych. Zaczęło się powstanie. Powstanie w warszawskim getcie. Było to pierwsze miejskie wystąpienie powstańcze w okupowanej przez Niemców Europie. Około 1000, może 1500 słabo uzbrojonych bojowników nie miało jednak żadnych szans. Walczyli jednak do początków maja. Uważaj na ten niski, kamienny, czarny blok. Przyjrzyj się mu i zatrzymaj się. To pomnik Szmula Zygelbojma, polityka bundu żydowskiej antysyjonistycznej partii lewicowej. 13 maja 1943 roku, zaraz po upadku powstania w getcie, Zygelbojm popełnił w Londynie samobójstwo. Był to jego protest przeciw bezczynności aliantów wobec ludobójstwa Żydów. Pozostawił po sobie list, w którym pisał: Nie mogę pozostać w spokoju. Nie mogę żyć, gdy resztki narodu żydowskiego w Polsce, którego jestem przedstawicielem, są likwidowane. Moi towarzysze w getcie warszawskim polegli z bronią w ręku w ostatnim bohaterskim boju. Idźmy dalej. Nie było mi sądzonym zginąć tak jak oni, razem z nimi, ale należę do nich i do ich grobów masowych. Śmiercią swoją pragnę wyrazić najsilniejszy protest przeciw bierności, z którą świat przygląda się i dopuszcza zagłady ludu żydowskiego. Przejdź na przeciwległą część skrzyżowania. Tam, gdzie jest ten niewielki skwer otoczony drzewami. Podejdź tam. To słynne miejsce przy ulicy Miłej. Niedaleko stąd jest szkoła, która nosiła imię Józefa Wieczorka. Był działaczem komunistycznym z Górnego Śląska, więc spośród licznych szkolnych świąt uczniowie najhuczniej obchodzili Barburkę. 4 grudnia paradowali po ulicy Miłej w górniczych czapkach wyklejanych własnoręcznie podczas zajęć plastyczno-technicznych. Potem szli w nich zjeżdżać na sankach z sąsiedniej górki. Zjazd trwał krótko, ale gwarantował emocje, bo górka była mała i stroma. Wejdź na nią. Na jej szczycie, tak samo jak dziś, stał kamień z pamiątkowym napisem. Starsi chłopcy z okolicy przychodzili tu często udowodnić swoją krzepę. Na napis nie zwracali uwagi. Ważny był ciężar głazu i satysfakcja, kiedy któremuś udawało się go przewrócić i zepchnąć po stoku aż na sam dół. Wtedy przyjeżdżała ekipa budowlana, wciągała kamień na szczyt i cała zabawa mogła zacząć się od początku. Rozejrzyj się dookoła. Ten pagórek jest również nazywany Kopcem Anielewicza albo Bunkrem Anielewicza. W tym miejscu przed wojną znajdowała się kamienica,
ulicę Miła 18, a w czasie wojny w jej piwnicach utworzono bunkier. W ostatnich dniach powstania w jego wnętrzu ukryła się grupa ludności cywilnej oraz kilkudziesięciu bojowników żydowskiej organizacji bojowej. Był tam też ostatni przywódca powstania, 24-letni Mordechaj Anielewicz. Spójrz na kamień. Przeczytaj, co jest na nim napisane. W tym miejscu 8 maja 1943 roku poległ śmiercią żołnierza komendant powstania w getto Warszawy Mordechaj Anielewicz wraz ze sztabem żydowskiej organizacji bojowej i kilkudziesięcioma bojownikami żydowskiego ruchu oporu w walce przeciwko niemieckim okupantom. Możesz zejść na dół. 8 maja 1943 roku, prawdopodobnie w wyniku zrady, bunkier został otoczony przez Niemców i kolaborujące z nim oddziały Ukraińców. Część ukrywających się mieszkańców, głównie ludność cywilna, opuściła bunkier. Bojownicy ŻOB, którzy zdecydowali się pozostać w środku, popełnili zbiorowe samobójstwo. Po 1945 roku przy Miłej 18 nie przeprowadzono prac ekshumacyjnych. Ten niewielki pagórek w centrum miasta to grup około 100 osób. Wyjdź na ulicę i skręć w prawo. Na pomniku na dole, ustawionym zaledwie kilka lat temu, wyryto napis w językach polskim, angielskim i hebrajskim oraz umieszczono 51 nazwisk żydowskich powstańców. Tylko tylu tożsamość udało się ustalić. Możesz w tym miejscu zapauzować ścieżkę i przeczytać napis. Wyjdź na ulicę i skręć w prawo. Przejdź przez jezdnię i idź w prawo ulicą Miłą. Jeszcze przed wojną Władysław Broniewski napisał o niej tak. Ulica Miła wcale nie jest miła. Ulicą Miłą nie chodź, moja miła. Domy, domy, domy surowe, trzypiętrowe, czteropiętrowe, idą, suną, ciągną się prosto, napęczniałe bólem i troską. Chciałoby się powiedzieć, że ulica Miła nigdy miłą nie była. Co roku, w rocznicę wybuchu powstania, gdy już zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem bohaterów getta, zgromadzeni przychodzą tutaj. Punktualnie w południe wszystko cichnie. Potem słychać kadisz za poległych. I czasem ktoś zaczyna nucić starą żydowską partyzancką pieśń. Z ognit kein Moll. Posłuchaj jej w wykonaniu Hiv Alberstein. Gdyby nie bloki po prawej stronie, to 150 metrów stąd widoczny byłby jeszcze jeden muranowski pomnik. Pomnik Umschlagplatz. Umschlagplatz oznacza plac załadunku. W tamtym miejscu znajdowała się bocznica kolejowa, z której od 22 lipca 1942 roku, kiedy rozpoczęła się wielka akcja likwidacyjna, odchodziły transporty Żydów z getta warszawskiego do obozu zagłady w Treblince. Szacunki mówią, że przez 2 miesiące wywieziono z tamtego miejsca 300 000 warszawskich Żydów. By ich upamiętnić, na wewnętrznej ścianie monumentu w kolejności alfabetycznej od Aby do Żanny wyryto ponad 400 imion najczęściej używanych przez Żydów polskich. Każdy z nich symbolicznie upamiętnia ofiary warszawskiego getta. Jeśli chcesz zobaczyć ten pomnik, po zakończonym spacerze możesz iść ulicą Karmelicką do ulicy Stawki, gdzie znajdował się Umschlagplatz. Muranów dla różnych ludzi ma różne znaczenie. Jacek Leociak. Muranów jest moją ojczyzną domową. Ja się tam urodziłem i tam się wychowałem, tam mieszkałem, tam żyłem.
No a potem rzeczywiście stał się dla mnie takim przedmiotem badań, terenem wykopalisk, można powiedzieć. Ewa Klekot. Dla mnie Muranów to jest tylko Lachertowski Muranów. Oczywiście wiem, że tam dalej te budynki późniejsze to jest też Muranów, ale ja mam Muranów zupełnie inaczej zwizualizowany. To jest właśnie Lachertowski Muranów. To jest rodzaj zabudowy szeroko rozumiany, bo to nie jest typ budynku, tylko właśnie budynki w bardzo konkretnym rozplanowaniu. Budynki, które zamykają bezpieczne przestrzenie i w środku są inne budynki, i w środku są jakieś place, w środku są place zabaw, trzepaki, przedszkola, boiska. Beata Homontowska. To jest takie miejsce moje w Warszawie. Powiem tak, że chodząc tamtędy czasami też odczuwam trochę załamania czasoprzestrzeni. Są takie miejsca czy momenty, kiedy trudno nie myśleć o tym, co było tam wcześniej. Gdy dojdziesz do ulicy, skręć w lewo i idź wzdłuż ścieżki rowerowej. Ewa Klekot widzi dwa główne przeplatające się sposoby opowiadania o Muranowie. Każdy ma swój Muranów. Jest oczywiście taki Muranów, który próbuje się znarratywizować. Na pewno dominującą narracją jest narracja upamiętnienia getta. I myślę, że dla zdecydowanej większości niemieszkańców Muranowa, to Muranów to jest teren byłego getta. Myślę, że dla zdecydowanej większości mieszkańców Muranowa i dawnych i obecnych Muranów albo w ogóle nie jest terenem byłego getta, albo jest terenem getta wtórnie. I na przykład dla mnie jest wtórnie, dlatego że moje pierwsze 10 lat życia co najmniej to było życie kompletnie bez świadomości, że mieszkam na terenie byłego getta i było to bardzo szczęśliwe, dziecięce życie, zabawy i tak dalej. Przejdź przez pasy i idź w stronę dużego szklanego budynku. Znajdziesz się na skwerze Willy Brandta, tego samego, o którym już opowiadałam. Kanclerza Niemiec, który klęknął pod pomnikiem bohaterów getta. Po lewej stronie jest pomnik upamiętniający ten gest. A ten budynek pokryty szkłem to siedziba Muzeum Historii Żydów Polskich, w którym pracuję. Jak mówi Jacek Leociak, muzeum powstało w symbolicznym miejscu. To muzeum jest usytuowane w centrum getta warszawskiego i ta jedność miejsca i czasu jest podkreślona jeszcze tym, że budynek stoi na śladzie dawnej Zamenhofa, a ta dawna Zamenhofa w getcie pełniła funkcję takiej Alei Śmierci. Wszyscy, którzy z różnych stron getta byli gnani na Umschlagplatz różnymi drogami, różnymi ulicami, spotykali się właśnie tu i szli już jedną, już jedynie możliwą drogą prosto do Umschlagplatzu. Muzeum nie jest Muzeum Holokaustu, tylko jest Muzeum Historii Żydów Polskich, prawda? Ale jednak w swoim takim punkcie kulminacyjnym ona się tutaj zagęszcza właśnie w czasie wojny i w czasie getta i zagłady getta. I to jest jedyne miejsce, w którym to muzeum tak naprawdę mogło powstać. Zaprojektował je Rainer Malameki, fiński architekt. Co można zbudować na Muranowie? Pomnik getta. Każdy myślał w ten sposób. Nathan Rappaport zrobił swój pomnik. Pomnik bohaterów getta. Bogdan Lachert swój. Muzeum powinno być kolejnym, tylko w bardziej nowoczesnym stylu. Tak mi się wydawało, wspominał Beacie Rainer. Pomysł Lacherta na przypominanie tragedii Żydów dzięki murom powojennego osiedla był mocny, wyrazisty. Ważny ze względu na niewidzialną historię miasta, bo wydobywał ją na widok publiczny i nie pozwalał zapomnieć. U Rappaporta jest dosłowność i krzyk. Powstańcy na postumencie wiją się w dramatycznych pozach. Gdy pierwszy raz chodziłem wokół placu z pomnikiem wczesną wiosną, śnieg stopniał, ale trawa była jeszcze zeszłoroczna, wygnieciona, w zgniłych odcieniach zieleni i brązu. Drzewa w parku miały gołe gałęzie i nie mogły zamaskować szarości, która wysączała się w pejzaż ze wszystkich stron. Szarość bloków i ulic, blade słońce za ciężkimi chmurami, szary granit pomnika. Byłem wtedy na Muranowie po raz pierwszy i nie wiedziałem jeszcze, czego chcę.
Za to czułem już, czego nie chcę na pewno. Cokolwiek miałoby wyrosnąć pośrodku placu, nie powinno być betonowe. Choć beton to modny materiał na muzea z najwyższej półki. Rzym, Berlin, Lille, Vaduz. Owszem, ale nie tutaj. Tu było potrzebne światło. Tak z potrzeby światła narodziło się muzeum, które zostanie otwarte w 2013 roku. Do tego czasu możesz zagłębić się w lekturę książki Beaty Chomontowskiej i samodzielnie odkrywać i poznawać Muranów. Tekst audioprzewodnika powstał na podstawie książki Beaty Chomontowskiej Stacja Muranów. Adaptacja tekstu Anna Czyżewska. Czytali Nicen Reisner i Krzysztof Czyżewski. Nagranie Studio Karuzela. Montaż Katarzyna Mil.